Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybul i pan Zdzisiu Jurek. Ale co pan Zdzisiu Jurek czapkę ubrał? W zimno chyba. Ściągnij pan tę czapkę. E, Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszym tematem, jaki chciałem poruszyć, chciałem obalić parę mitów na temat tego oto gościa. Bardzo popularny u nas pstrąg tęczowy i wiele osób myśli, że pstrąg tęczowy i pstrąg łososiowy to są dwie różne ryby. A ja Wam dzisiaj wytłumaczę, jak z pstrąga tęczowego zrobić pstrąga łososiowego, gdzie oczywiście cena będzie, może nieznacząco, ale będzie na pewno wyższa. Parę słów tylko powiem Wam o pstrągu tęczowym, skąd on się u nas w Polsce wziął. I on ma gdzieś jakieś 3 nazwy: tęczowy, kalifornijski, tęczak kalifornijski, pstrąg łososiowy i u nas przyjął się jako pstrąg tęczowy, tak? I te wszystkie 4 nazwy to jest jedna ryba, a przyjechała do nas z północy, a dokładnie z Ameryki Północnej. Trafiła tutaj na całą Europę, praktycznie rozprzestrzeniła się na cały świat. Do Polski trafiła w 881 do 89 roku. I tak u nas się przyjął z hodowli, uciekł z hodowli albo był zarybiony do rzek. Niektórzy wędkarze uważają, że pstrąg tęczowy w rzekach pstrągowych, gdzie naturalnie występują potokowce i źródlane, to jest po prostu takim niechcianą rybą. Tak słyszałem w opiniach wędkarzy. Czy tak jest? Napiszcie w komentarzach. Kto wędkuje pstrągi łapie, niech napisze. Dzisiejszy filmik chciałem Wam łyka wody, zdrowie Pana. Pan Zdzichu to kiełbachę. Takie komary trzeba się oganiać, bo normalnie żreją kopruchy jak nie wiem. Macie tutaj na rysunku u góry przedstawionego pstrąga tęczowego. Tak ogólnie wygląda pstrąg tęczowy. Taki pstrąg, którego kupujemy sobie na Wigilię, czy teraz już obok karpia pstrąga się teraz na Wigilię kupuje i ma na przykład cenę 10 zł. Przyjmijmy, że ma za kilogram cenę 10 zł. Ale ten sam pstrąg, zrobiony troszeczkę inaczej, będzie miał cenę już złotych 15. To jest tylko cena umowna, bo nie wiem, każde źródła podają inne ceny. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, pokażę tak wyglądają nasze pstrągi. Jest dymorfizm płciowy, samica jest u góry, a samiec jest poniżej. Zobaczcie, otwór gębowy samca, tak jak łososie zmieniają, mają taki hakowaty się robi, tak samo u samca pstrągów też tak występuje. Nie o tym dzisiaj mowa, ale jak kupujecie, nieraz są w sprzedaży. Ja jak sprzedawałem pstrągi, to ludzie zawsze mówili: nie, ja nie chcę tego, bo samce z reguły są ciemniejsze. Może być też inaczej ubarwiony, to zależy od wody, w której występuje. No i ludzie: nie, panie, ja tego czarnego, tego smolucha to ja nie chcę, bo one są niedobre. To po prostu jest samiec i samica, nie? No i zależnie też jest kiedy ten pstrąg jest kupowany. Pstrąg rośnie cały rok, z tym, że zimą troszkę mniej rośnie, ale jest karmiony jest również zimą, żeby po prostu utrzymać go w wadze. To jest ryba zimnolubna, 12 stopni, 14 dla niego to jest super sprawa. Żeruje cały rok. Wczesną wiosną ma tarło i w tym czasie, wczesną wiosną, pstrąga raczej nie kupujemy, ponieważ samiec ma mlecz, samica ma ikrę i płacimy troszkę więcej kasy za każdy kilogram. W każdym bądź razie handlówka
Handlówka jest od 250 gram do 350 gram. Tak bynajmniej, jak z tego co pamiętam, w Polsce taka handlówka pstrąga już jest, czyli taki przeznaczony do sprzedaży. Czas produkcji przyjmuje się, że jakieś 1,5 roku od ikry, od wylęgu do handlówki 250-300 gram, jakieś 1,5 roku się przyjmuje. Mówimy tutaj o zakładach, o firmach rybackich. Nie mówimy o tych, które rosną sobie gdzieś, które już na przykład uciekły, zdążyły uciec z tych hodowli i się zaklimatyzowały. I tych, którzy sami sobie wpuszczaliśmy do rzek. Zamieszkuje rzeki, głębokie jeziora, dobrze natlenione wody. Taki pstrąg sobie zamieszkuje. Prawda, panie? No, pan mówi, że prawda. Tak. Czyli wiecie mniej więcej, o co chodzi z tymi pstrągami, kiedy je kupić, kiedy nie kupować. I teraz, dlaczego jest różnica w kolorze mięsa? Otóż już wam tłumaczę. To jest filet pstrąga tęczowego. To jest filet pstrąga tęczowego, oczywiście pstrąga tęczowego, który żyje i mieszka sobie na rybiej farmie. Tak? To jest normalny kolor mięsa. Zobaczcie. Normalny kolor mięsa pstrąga tęczowego, który jest karmiony zwykłym granulatem, tak? Pstrągi karmimy granulatami. Granulaty są różnego typu. To są granulaty oczywiście na pierwszą bazową, podstawową składnikiem jest mączka rybna, mączka mięsna, dajmy na to mięsna, mączka zwierzęca. O, tak będzie lepiej, żebyśmy nie dzielili sobie. Mączka zwierzęca jest podstawowym składnikiem, dopiero później dodawane są witaminy. Tam, wiecie, niby tam się mówi, że pełnowartościowe, bo są witaminy, tak naprawdę tam są dodawane jakieś otręby pszenne, jakieś inne błonniki i inne jakieś takie tam odpady. To nie jest tak, że ktoś wrzuca to, robi specjalnie jakąś bazę witamin i wrzuca te witaminy. Nie, te witaminy pochodzą z jakichś tam niby roślin i nie dam się przekonać, że to jest, wiecie, robione tak z serca. Oglądałem film, jak we Francji robi się granulaty i tam jest taka pewna substancja, której nie wymienię, która jest dodawana właśnie do granulatów przeznaczonych do produkcji łososia, ale to przy łososiu. No i oczywiście te granulaty są na rynku polskim dostępne. Łącznie Unia Europejska dopuściła tą substancję i ona jest w tych granulatach i ona jest w tych rybach. Tutaj macie taki normalny filet pstrąga, jakiego się u nas hoduje, znaczy na farmach rybnych, karmiony oczywiście granulatem, bo nie jesteś w stanie utrzymać pstrągów na paszy jakiejś naturalnej, nie jesteś w stanie zapewnić odpowiednią ilość tam małych rybek, tym czym się żywi, jakichś mięczaków czy cokolwiek, także wchodzi w grę, to nie tylko w Polsce, bo to na całym świecie się ryby karmi granulatami, peletami, teraz to już jest bez znaczenia, jak dla niektórych. W każdym bądź razie to jest filet z rybki takiej, której kupicie w gospodarstwie rybackim. Była karmiona normalnie granulatem i macie taki kolor mięsa, macie taki szaro-biały, jakiś taki. I teraz słuchajcie, kolor mięsa rybiego, w zależności czym się żywi, taki kolor ono będzie przyjmowało. Ja na przykład łapałem takie pstrągi potokowe, które miały dosłownie żółty kolor mięsa. Nie? To były dzikie pstrągi. Dzika ryba zawsze będzie miała inny kolor mięsa. Tak samo i będzie z łososiami. Łososia zrobiewamy osobno. Łosoś hodowany, niby ten sam łosoś, ten sam gatunek łososia hodowany w sadzach gdzieś tam na morzach, ma inny kolor mięsa niż ten, którego łowi się, dajmy na to, na Alasce. To jest jeden i ten sam gatunek, ale
o tym Wam opowiem później. Znaczy to jest powiązane, nie? Tylko chodzi tutaj o naturalne występowanie pokarmu, jakim się ten łosoś żywi, a ten łosoś, który jest w sadzach i dostaje granuły. O tym powiem Wam przy łososiu, jesteśmy u pstrąga. I teraz zobaczcie, pokazuję Wam teraz filet, a ten filet z kolei, który przypomina kolorem mięso łososia, to jest ten sam pstrąg. To jest ten sam pstrąg, tylko i produkowany w tym samym zakładzie, tylko na przykład w innym sadzu był produkowany i innym granulatem był karmiony. Dlaczego ma czerwone mięso? Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, że ryba będzie przyjmowała kolor mięsa w tym, czym się żywi. Rzeczny karp, który żywi się na przykład jak naturalnym pokarmem, będzie miał inny kolor mięsa, będzie miał ten kolor mięsa bardziej czerwonawy niż ten karp ze stawów, którego karmimy, dajmy na to, zbożami. Już nie mówię o granulacie. Nie jestem zwolennikiem granulatu, tak czy inaczej, bo wiem, co w granulacie potrafią ludzie w granulacie, co potrafią przemycać. W każdym razie, zobaczcie, różny świętokolor, tak? I teraz, cena tego koloru w sklepie jest o 50% wyższa. A tylko i wyłącznie dlatego, że do tego czerwonego, żeby uzyskać czerwony efekt mięsa w pstrągu łososiowym, który jest pstrągiem tęczowym, i to może być na przykład ten sam rocznik, tylko jedne przerzucimy sobie do jednego sadza, jedne do drugiego i będziemy karmili różnymi granulatami. Ten jest właśnie karmiony granulatem z barwnikiem. Wiem, że tu kiedyś, nie wiem, może jeszcze teraz tak jest, że jest dostępna mączka z kryla. Jest dostępna mączka z kryla i te granulaty były robione na bazie, jako barwnik używano mączki z kryla. Kryl jest mały, czerwony, także robi się z niego mączkę, dodaje się go do granulatu. To jest taki sam granulat jak dla tego zwykłego pstrąga, a tylko że dodano tam ten czerwony barwnik i wychodzi nam takie ładne czerwone mięsko. I mamy teraz wizualny efekt, mamy taki ładny. Konsystencja mięsa, smak mięsa jest takie samo, tylko to, że ma więcej tego czerwonego, dajmy na to karotenu, to jest tak, że mięso jest przekolorowane i za to płacimy więcej kasy. Hodowcy tłumaczą się tym, że mączka z kryla jest droga i za tą mączkę muszą zapłacić. Granulat pellet z mączką kryla jest droższy i dlatego cena jest wyższa. Nie wiem jak wy są, no to już wy musicie sobie ocenić. Smakowo są identycznie takie same. Czy go uwędzisz, ugotujesz, usmażysz, on będzie miał taki sam posmak granulatu, bo nie da się ukryć, że w okresie letnim mięso tego pstrąga, gdzie on spożywa więcej tych, mimo tego, że on ma dawki ściśle określone, jednak ten posmak tej mączki mięsnej jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny, także ja na przykład powiem Wam, która ryba jest z dzikiego chowu, a która ryba na przykład jest na granulatach. Myślę, że to bardzo, bardzo łatwo wyczuć. Jeżeli ktoś jadł ryby z różnych, na przykład nawet może się różnić, że bierzecie rybę z jednego gospodarstwa rybackiego i ma tą samą rybę, ten sam gatunek i każda ma troszeczkę inny smak. Tak może też być. Może to być spowodowane nawet innym składem wody, tak? No ale to już są takie, wiecie, innym składem wody. W każdym bądź razie latem ta ryba będzie miała intensywniejszy taki posmak. Może czasami nawet już przy smażeniu można wyczuć, że smaży się coś na mączce rybnej albo umówiliśmy się na mączkę mięsną. Także widzicie, to jest
Pstrąg łososiowy i pstrąg tęczowy to jest jedna i ta sama ryba, po prostu jedna jest karmiona inaczej, druga jest karmiona inaczej. Te pstrągi, które występują, uciekły do natury i występują w naturze, ja powiem Wam, łowiłem pstrągi tęczowe i brązowe w UK, taki zbiornik zaporowy, nie jest taki wielki, ale dosyć głęboki, woda zimna i łowiłem takie pstrągi po 3 kg, tęczaki po 3 kg, ale one były tam zaintrodukowane, one były tam wrzucone właśnie z myślą o wędkarzy, były wyhodowane na farmach, ale i były tam wrzucone same sobie. Mięso tych ryb zmieniło całkowicie konsystencję i kolor. Mięso takich ryb hodowlanych właśnie, jak tutaj, jak Wam pokazuję tutaj te dwa, mięso tych hodowlanych, no i jeszcze nadmienię, że tego łososiowego to hoduje się do troszeczkę większych rozmiarów, żeby ten filet wyglądał tak i przypominał łososia. W każdym bądź razie, zgadnijcie, czym odżywiały się tamte pstrągi. One nie były, tam nikt ich nie karmił. Były zabrane z hodowli, były wrzucone tam i one sobie tam pływały i musiały coś jeść. To, że one się tam żywiły ikrą innych ryb, nie wiem na ile to jest prawdą, ale prawdopodobnie pstrągi te tęczowe nie chcą się wycierać naturalnie, chociaż wiecie, książki piszą inaczej, a w naturze może ktoś zaobserwował tarło pstrąga tęczowego, to napiszcie w komentarzach jakiś pstrągarz, który gdzieś tam mieszka i widział tarło pstrąga tęczowego naturalne, nie sztuczne, to napiszcie gdzie, jak macie zdjęcia, filmiki, to chętnie zobaczę. W każdym bądź razie, razem z tymi pstrągami tęczowymi są tam pstrągi na przykład brązowe. Są tam pstrągi brązowe i tam są jeszcze inne pstrągi. I te brązowe, one wycierają się naturalnie, a pstrągi tęczowe żerują właśnie na ikrze i na narybku tych innych pstrągów. Mało tego, tam występuje bardzo duża populacja raków. Tam jest tyle raków, że na przykład jeżeli próbowałbyś łowić z gruntu, to ta metoda jest dowolna, możesz łowić je na robaki, możesz na blachę, na muchę, na co chcesz, możesz je łowić. W każdym bądź razie ja je łowiłem na taką specjalną pastę, która właśnie śmierdziała jak granulat. Przez to tylko i wyłącznie dlatego, że one były przyzwyczajone do żerowania na granulacie i one znały ten zapach. Tam jak się na przykład sypnie garstkę takiego granulatu, to widzicie, jak te ryby się tam kotłują za tym jedzeniem. I ja używałem takiej pasty, to specjalnie takie pasty wędkarskie, Amerykańcy to wymyślili, można kupić sobie na tym. Tylko, że nazwa to jest pasta mięsna, także niedopuszczana jest na przykład na rzekach górskich, prawda, bo to jest jednak mięsna przynęta. W każdym bądź razie do brzegu, Murcinku. Te pstrągi, one już były duże, moje to takie po 3 kg mówiłem, takie, a były większe, a widziałem, że ludzie tam łowili większe, nie wiem do jakich rozmiarów, ale gdzieś tam w Ameryce podobno do 20 paru kilogramów nawet te pstrągi mogą dochodzić. U nas średnio przyjmuje się, że 3 kg, oczywiście mogą być i większe. W każdym bądź razie tam miały odpowiednie warunki i one tłukły te raki, wiecie. Na dnie widziałem te tęczony z ogona raka, wiecie, te skorupki po naszemu, te skorupki z ogona raka, było pełno tych skorupek tego. Ja myślałem na początku, że to wylinka, tak, że te raki to jest wylinka, ale później rozmawiałem z opiekunem tego właśnie, bo to też jest łowisko, tylko że takie naturalnie, sztucznie stworzone, ale naturalne warunki. To on mówił właśnie, że te pstrągi żywią się tymi rakami. Mięso tych pstrągów to było coś niesamowitego. To powiem Wam, że łosoś to się nie było koloru czerwonego, mimo tego nie odżywiało się niczym, co by miało duże zawartości barwnika czerwonego czy karotego. Nie?
W każdym bądź razie mięso było takie żółtawe, ono było takie żółte, ale konsystencja tego mięsa to normalnie było jak masło. Jak się uwędziło, albo jak się smażyło, no to aż normalnie to wszystko tak pachniało, że niesamowicie, niesamowicie. Tęsknię za tamtymi czasami, może jeszcze kiedyś te pstrągi tam odwiedzę i sobie je połapię. No, mączka z kryla, jeszcze tak na koniec powiem Wam, mączka z kryla jest dosyć droga, więc wynaleziono nowy, czerwony, nienaturalny barwnik, który dodawany jest do granulatu i hodowli ryb. Unia Europejska to dopuściła, czy tam jakaś światowa to dopuściła, a jak chcecie więcej, to sobie doczytajcie, a jak nie, to może poszperam gdzieś w jakichś takich źródłach i Wam to przekażę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego widzieć i wiedzieć. A tymczasem Burem Lasem zostawiam Wam, ściągniemy tylko tą czapkę Panu, o, od razu lepiej Pan wygląda. Dzień dobry Panu, dzień dobry Panie Juras. Od razu lepiej tam wygląda. Także myślę, że troszeczkę Wam poopowiadałem. No i całą kiełbasę, zobaczcie, całą kiełbasę Juras sobie wmócił przez 20 minut odcinka. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kanał, lajkujcie, komentujcie, rób ta co chce, a macie pytania, piszcie, będziemy szukali odpowiedzi. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, rybą cześć, połamania kija na okolicznych drzew. Do zobaczenia wkrótce.